Nazywam się Katarzyna Żmijewska-Markewych. Z zawodu jestem psychologiem, natomiast nie pracuję w zawodzie w chwili obecnej. Wychowuję syna, mam męża. Irenę Wygocki, właściwie Ernę Wygocki, Eni, poznałam właśnie w pracy. To był rok 2010. Tak, to było tak. To była zima. Pracowałam jako psycholog w takim domu opieki. To był dom prywatny i tam poznałam Eni. Na początku ona bardzo mi się przyglądała i tak spotykałyśmy się, rozmawiałyśmy i ona mówi do mnie: słuchaj, strasznie Cię polubiłam i bardzo bym chciała, żebyśmy się częściej spotykały. No więc te spotkania były takie, codziennie się widywałyśmy, rozmawiałyśmy o różnych rzeczach. Nie rozmawiałyśmy na temat wojny. I stopniowo zaczęła się otwierać przede mną. Potem przyszedł czas, że ja z tej pracy chciałam odejść, ponieważ miałam inne plany. No, a Eni mówi do mnie: słuchaj, ja też chcę odejść. Ja też chcę stąd odejść. Eni właściwie w Polsce była sama. Miała jakąś dalszą rodzinę gdzieś w Starych Babicach. I ta rodzina troszkę jej pomagała, ale właściwie dzięki tej rodzinie trafiła do tego domu opieki. Eni była po udarze, ale była w świetnej kondycji. Wszystko rozumiała, była logicznie myśląca i chciała właśnie z tego domu odejść i podjęła taką decyzję. Mówi: słuchaj, jak Ty odchodzisz, to ja też. No i tak się stało. Z tym, że ona mówi: słuchaj, ja mam mieszkanie, ja sobie wynajmę to mieszkanie. Bardzo chciała do Warszawy, ponieważ ona bardzo kochała Warszawę. Bardzo lubiła gwar warszawski, to znaczy bardzo lubiła takie życie towarzyskie. No i to mieszkanie wynajęła sobie. I mówi: słuchaj, jak ja się przeprowadzę na Marszałkowską, to ja chcę, żebyś Ty do mnie przyjeżdżała. Ja mówię: nie, no ja mam też pracę, no ale dobra, no będę przyjeżdżała. No i tak się zaczęła nasza przyjaźń. Więc jak już była na Marszałkowskiej, zaczęła mi opowiadać swoją historię. Eni jest Żydówką. Jej mężem był Stanisław Wygocki, pseudonim właściwie Szyja. Trzeba zaznaczyć, że tak jak wiemy w okresie przedwojennym i w czasie wojny Żydzi byli bardzo prześladowani. No i Eni z Erny zmieniła imię na Irena. Natomiast Stanisław został Stanisławem, bo miał na imię Szyja, ale zmienił imię na Stanisław. Może pokrótce tak opowiem o małżeństwie Erny ze Stanisławem. Stanisław Wygocki był pisarzem, bardzo interesował się literaturą, to była dusza artystyczna. Dużo pisał, właściwie całe życie pisał. Eni była jego drugą żoną, bo pierwotnie miał żonę, nie wiem jak się żona nazywała, jego pierwsza żona, natomiast miał córeczkę Jukę Wygocki. Tu jest takie zdjęcie. To zdjęcie, miałam oryginał tego zdjęcia, ale gdzieś to zdjęcie zginęło, także dysponuję tylko kopią. To jest Juka. Ona tu miała chyba ze 3 latka może. Mała dziewczynka. W
każdym bądź razie, jak zaczęła się wojna, Stanisław wraz z żoną i właśnie z córką Juką zostali wywiezieni do obozu Auschwitz. To znaczy byli w transporcie, jechali pociągiem. Stanisław podjął decyzję, bo doskonale wiedział, co będzie, co to jest obóz koncentracyjny. I podjął decyzję, że po prostu on i żona i córka, oni się otrują po prostu, bo nie chcą trafić do obozu, bo wiedzieli, co tam się będzie działo. No i podał arszenik, truciznę podał żonie, córce i sam też wziął jako ostatni tę truciznę. No i stało się tak, że wybudził się, już jak dojeżdżali do Auschwitz, wybudził się. No oczywiście żona była martwa, Juka już nie żyła. On był w takim, no wiadomo, no trudno nawet opisać, co ten człowiek czuł. Ja na samą myśl, nawet jak teraz mówię, to no nie ukrywam, że nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. I on przeżył. Natomiast no, ciało tej dziewczynki, trzymał na rękach tą dziewczynkę, otworzył się wagon. Oczywiście przed wagonem byli już gestapowcy. No i Stanisław tą dziewczynkę przekazał. Pokazano im wysiadać, oczywiście był raus. Przekazał to dziecko. No i on oczywiście był więźniem w obozie Auschwitz. Przeżył ten obóz, natomiast borykał się z potwornymi wyrzutami sumienia. Najbardziej z tego, co wiem, jak mi Eni opowiadała, on nie potrafił wybaczyć sobie, że on to dziecko przekazał w ręce tego gestapowca. No ale no tak się stało, nic. No, on po prostu miał wyrzuty sumienia. Całe późniejsze życie, całe swoje prace, swoją twórczość, niestety, czy może stety, ale też poświęcał Holokaustowi, poświęcał losom II wojny. Jego twórczość była bardzo taka smutna, wypełniona goryczą, żalem. No tak jak Irena mi opowiadała, był człowiekiem martwym za życia. Takie piętno obozu i tej strasznej historii tego, co się stało, wywołało to na nim. Tak. Natomiast no, był mężem potem, ponieważ Eni po wojnie, jak to się stało, jak oni się poznali. W 1945 roku, ponieważ było oczywiście wyzwolenie, Stanisław już był po obozie koncentracyjnym i w 1945 roku on leczył się na gruźlicę, tak? Bo po wyjściu z obozu był oczywiście, tak jak wszyscy, no, schorowany, miał gruźlicę. Nie wiem dokładnie, jak to się stało, jakim sposobem Eni trafiła do tego szpitala. Oni się tam poznali. W 1945 roku się poznali i zaraz potem, chyba w 1946 się pobrali. Gdzie to było? To było w Niemczech? To było w Niemczech, tak, to było w Niemczech. To było w szpitalu w Niemczech. Natomiast szczegółów też ja może Irena mi opowiadała, ale ja też już nie pamiętam. Wiem, że się poznali i no bardzo się w nim zakochała, bardzo mnie w ogóle imponował. No on w ogóle był literatura, więc oni mieli dużo wspólnego, bo ona też bardzo lubiła czytać, lubiła pisać, więc się pobrali i z tego związku urodziła się Ewa i Adam, czyli mieli córkę i syna. Ale to może potem. A czy Pani pamięta, czy Pani Erna opowiadała, jakie były jej losy w czasie wojny? Tak. Ona zmieniła imię, może powiem po kolei, tak od dzieciństwa. Eni urodziła się 14 sierpnia 1922 roku. Była córką Bailey Longer, mama tak się nazywała. Tata się nazywał
Był z domu Beitner. Ona była drugim dzieckiem państwa Longer, bo pierwszy był Nathan, brat Erny, który urodził się rok wcześniej, czyli w 21 roku. Potem urodziła się rok później Eni, w 22. Natomiast potem urodziła się Zosia, a na końcu była Jadzia. Podejrzewam, że Zosia i Jadzia też nie nazywały się tak z domu, miały inne imiona, ale w czasie wojny Żydzi, ze względu na, wiadomo, sytuację, zmieniali imiona i nazwiska. Wiem, że Eni była Erna, a ona zmieniła sobie imię na Irena. Brat jej miał na imię Natan. Dzieciństwo miała bardzo dobre, ponieważ w ogóle Irena urodziła się w Magdeburgu, czyli w Niemczech. Rodzice pierwotnie mieszkali w Polsce, ale była dosyć ciężka sytuacja, generalnie, jeżeli chodzi o pracę w Polsce. I rodzice podjęli decyzję, że wyjadą do Magdeburga, do Niemiec. I tam się właśnie urodziła Eni. Tata jej był socjalistą, komunistą. Mama zajmowała się głównie domem, wychowywaniem dzieci, bo było ich 4, więc miała co robić. W domu rozmawiano w języku jidysz, w języku niemieckim, i również w języku polskim. To nie była rodzina ortodoksyjna, to znaczy, tak, święta były obchodzone, była Pascha, były te święta obchodzone, natomiast nie było biegania do synagogi, nie byli taką typowo ortodoksyjną rodziną. Oczywiście te wszystkie święta były obchodzone. Tata był dosyć nowoczesny, ponieważ nie zawsze był na krótko obcięty, zawsze się ubierał bardziej nowocześnie, nie ubierał się tak zawsze do przodu. Był taki bardzo, bardzo nowoczesny. I co? I mieszkali w Katowicach, w kamienicy. Tata był jakby takim zarządcą budynku, natomiast Irena mi mówiła, że on był komornikiem. Nie miał żadnych wrogów, z ludźmi żył bardzo dobrze, miał bardzo dobre stosunki ze wszystkimi. I cóż, 39, zaczynają się, już wojna wybucha. Wcześniej oni się dowiadują, że zaczynają się prześladowania Żydów, już się tak sytuacja zmienia. Natan, jej brat Ireny, był też komunistą. Ale ten komunizm oni zupełnie inaczej widzieli niż ten komunizm taki, ten rosyjski. To potem oni się później troszeczkę się o tym przekonują, jak trafiają do Rosji, bo oni potem będą w Lwowie i będą też w Rosji. Natomiast dzieciństwo miała bardzo dobre. Mama mieli jedną służkę. Zawsze mieli jedną służkę. Te służki się zmieniały, co prawda, ale zawsze ktoś był w domu, kto pomagał mamie. I co? I wybucha ta wojna. I Erna podejmuje decyzję, że chce wyjechać do Lwowa. Nie mówi o tym ojcu oczywiście, bo nie wie, jak tata zareaguje. Z bratem razem oni do tego Lwowa jadą. Bez pieniędzy, bez niczego, po prostu wyjeżdżają. Tu już u nas w Polsce zaczyna się ten 39, więc już się zaczynają te wywózki, już się zaczyna to wszystko dziać. Jakimś sposobem, z tego co wiem, ona w tym Lwowie spotyka się z ojcem. Nie wiem, jak tata tam trafił, w każdym bądź razie się spotykają i zaczyna się pogrom Żydów i to był pogrom Żydów. Tam, z tego co mi Irena mówiła, to był, jakby ten pogrom Żydów był zorganizowany przez Niemców i przez Ukraińców. I w tym pogromie Żydów ginie jej ojciec. Oni wyjeżdżają z bratem z tego Lwowa, ona gdzieś udaje się w ogóle, gdzieś miała rodzinę dalszą w Polsce, gdzieś przypomniała sobie, że jest jakaś rodzina w Polsce, ale gdzie to było? Gdzieś na jakiejś małej wsi, ona tam jakoś do nich się udała, oczywiście też nie miała pieniędzy. Natan chyba został tam w tym Lwowie
I ona zatrzymała się u tej rodziny i w 1942 roku dostała list od mamy, że Natan popełnił samobójstwo. A popełnił samobójstwo dlatego, bo ja zapytałam Irenę dlaczego. Dlatego, że on doskonale wiedział, że jest wojna, że jest Holokaust, że Gestapo, że Hitler jest, że dzieją się takie rzeczy i on po prostu nie chciał. Nie chciał być złapany, nie chciał być wywieziony. No i popełnił samobójstwo. Zostaje Irena, zostaje Zosia, Jadzia i mama, bo ojciec został już też zabity. I to był rok 1942 i Irena trafia do obozu pracy, do Dachau trafia, sama. Jest to obóz pracy i ona, więc tak jak ona mi opowiadała, to mówi, słuchaj, 2:40 w nocy była pobudka, do godziny 14:30 była praca. Dziewczęta szyły, bo to był obóz damski, dziewczęta szyły mundury dla Gestapo, dla Niemców. Stała przy maszynie, szyła. W obozie jest od 1942 do 1945 roku, czyli 3 lata. Ona szyje te mundury. No oczywiście, znaczy taki dzień pokrótce, jak to wyglądało, więc od tej 2:40 do tej 14:30 szyła. Potem wracało się do pawilonu. No nie muszę wspominać, że tam było mnóstwo tych dziewcząt. I było szorowanie podłóg, było sprzątanie tych pawilonów, więc one tam szorowały na kolanach te podłogi. Jakaś tam coś dostawała, jakiś posiłek skromny. Sprzątanie, potem była chyba, nie wiem, 2 godziny jakiegoś tam, nie wiem, czy odpoczynku, I mówię, słuchaj, z powrotem była praca. Więc często było tak, że Irena po prostu wkładała ręce w tą maszynę. Mówi, wiesz, już byłam tak zmęczona, że ja po prostu wkładałam. Już nie interesowało mnie, czy ja będę miała tam, nie wiem, czy mi ta ręka zostanie ucięta. I wtedy miała te 3 dni odpoczynku, ponieważ po tym jakby tam coś się stało, to ona miała 3 dni odpoczynku, mogła się jakoś tam zregenerować, no i z powrotem wracała do tej pracy. Ale będąc w tym obozie, martwiła się cały czas o mamę i o te dziewczynki 2, o Zosię i o Jadzie. I mówi, słuchaj, no musiałam coś zrobić, żeby je ściągnąć do tego obozu. Mama w międzyczasie, będąc w Polsce tutaj, oczywiście w Katowicach cały czas, no tam już były tworzone getta, no i mama z tymi dziewczynkami trafiła do getta. Nikt nie chciał trafić do getta. No bo tam wiadomo, to była krótka pochyła. No więc jakimś sposobem ona z tą mamą, nie wiem jak ona się skontaktowała z tą mamą. W każdym bądź razie mama tam chodziła, prosiła każdego, czy mógłby je jakoś z tego getta wywieźć. Jakoś się im udało. Więc one 3 wywiozły, bo one chciały właśnie trafić do obozu, bo wiedziały, że tam jakaś szansa jest na przeżycie, że może ten obóz, może tam przetrwają. No i rzeczywiście udało im się. Trafiły do tego samego obozu, co Erna, co Eni. To było w roku, pamiętasz? 42. W 42. Ja może właśnie, przepraszam, bo tak się brzydko mówiąc rozgadałam. Proszę pokazać. Ale to jest mama Eni, to jest Bajla. To jest tata. Nazywał się dokładnie Hermann Beitner. To jeszcze tata, jak był właśnie tutaj przed wojną. On był właśnie tym socjalistą, więc tutaj z jakimiś kompanami. To jest zdjęcie Ireny, to jest Erna, ale tutaj gdzieś miałam, ona z jakimiś chyba przyjaciółmi, natomiast miałam tu jedno zdjęcie całej rodziny. Momencik, spróbuję spojrzeć, może mi się uda. Tutaj jest coś, zaraz muszę to.
Tutaj nie ma Jadzi, co prawda, natomiast jest prawie cała rodzina, czyli tata, Irena, Eni. To jest, zdaje się, albo Zosia, albo Jadzia. Nie jestem pewna. To jest Natan, właśnie ten chłopczyk, który popełnił samobójstwo, i to jest mama. Także brakuje nam tutaj Zosi albo Jadzi. Podejrzewam, że Jadzi, bo Jadzia była najmłodsza. Tak rodzina wyglądała. A ja tu jeszcze pokażę Państwu takie jedno zdjęcie. To już było w obozie. To było w Dachau właśnie w obozie pracy. I tu jest Eni z Zosią, ze swoją siostrą rodzoną. To było chyba kilka dni przed wyzwoleniem obozu, bo obóz wyzwolili Anglicy w 1945. Tak. Czyli one trafiły do tego obozu, tego samego, co... Tak, tak. I one się wszystkie 4 trzymały. No i wspominała mi Irena, że bardzo pomagał jej jakiś belgijski gestapowiec, że dawał jej, że bardzo był dobry, nawet dawał jej żywność i między innymi dzięki temu też jakoś tam przetrwały. No oczywiście tam były różne historie, tak jak wiemy w obozach, tam było bicie, był głód, były wszy, bo nawet pamiętam, jak mówi do mnie: słuchaj, ty sobie nie wyobrażasz, bo Eni była taką osobą, ona była starszą osobą, tak? Ja byłam wtedy jeszcze młodsza, ja miałam 35 lat wtedy, czy młodsza jeszcze byłam, jak ją poznałam, ale nie czułam takiej, jakby tej różnicy wiekowej. Myśmy po prostu sobie tak siadały, rozmawiały na ty, po prostu jakbym, ona była tak komunikatywna i tak otwarta i taka bezpośrednia, a była tak bardzo inteligentną osobą, więc zupełnie nie czułam tej różnicy wiekowej. No i ona mi właśnie opowiadała, bo ja mówię: słuchaj, jak to tam, jak ty w ogóle przeżyłaś, jak to było? No przecież ja sobie nie wyobrażam, słuchaj, bez żywności, bez jedzenia, w zimnie, deski. Ona mówi: słuchaj, jak chcesz przeżyć, to musisz przeżyć, tak? Jakoś tak organizm człowieka jakoś się przystosowujesz do tych warunków. Mówi do mnie, że były potworna wszawica była, że właściwie pod skórą jakby na żywca je tam te różne świństwa. Miały cel przeżyć, chciały przeżyć. Opowiadała mi taką historię, że jednym z najgorszych jej dni w obozie, to już w ogóle powiedziała, że to było tak upokarzające, była sytuacja taka, że któregoś dnia do obozu przyjechał doktor Mengele, gestapowiec. Wiemy, że to był potworny oprawca, on przeprowadzał te różne doświadczenia. No i mówi do mnie: słuchaj, wszystkie musiałyśmy wyjść nago, rozebrane przed baraki. Stałyśmy w rzędzie i on wyszedł. I mówi do mnie tak, ja tego nie zapomnę, jak ona mówi: słuchaj, ty sobie nie wyobrażasz, jaki to był przystojny mężczyzna. On był tak pięknym, przystojnym mężczyzną, ale jak do mnie podszedł, bo on do każdej z nich podszedł do mnie, jak mi spojrzał w oczy, to był kat, to był normalnie demon. Miał wzrok tak przeszywający, że po prostu ja czułam, że tak jakby wchodził we mnie. I co? Kazał się wszystkim tym dziewczętom rozebrać, a tam były starsze kobiety, młodsze, były dzieci. I one się rozebrały i cały dzień musiały chodzić w kółeczko, wszystkie te kobiety. Bo on patrzył, która jest najsilniejsza, która jest jakby, wiadomo, że która tam jeszcze ma witalność. I mówi do mnie: wiesz, dla mnie najgorszym było to, że ta moja mama, wiesz, i ja, bo to my to jeszcze, wiesz, młode, ale ta moja mama nago chodziła po tym placu, wiesz, i tak w kółko chodziłyśmy. No to ją tak bardzo a ona była taką dosyć twardą osobowością. No i mówiła, że to było straszne. Co jeszcze takiego?
jakoś, no wiadomo, codziennie praca. Przychodzi ten 45, jest wyzwolenie. No i właśnie ona potem właśnie jakimś sposobem... Aha, i one... I decyzja. Jaka decyzja była? Co dalej? No bo co dalej, tak? Irena już poznała Stanisława Wygocki, już go poznała, więc Stasiek chciał zostać w Polsce. Mówi, ja nigdzie nie wyjeżdżam do żadnego Izraela, bo już takie były, no przecież musimy gdzieś uciekać, gdzieś wyjeżdżać. Wszyscy wyjeżdżali do Stanów, wyjeżdżali do Palestyny. No. Natomiast Stanisław mówi, słuchaj, ja zostaję w Polsce. Ty jesteś moją żoną, zostajesz ze mną. No więc, a ponieważ oni go bardzo kochała, i ona została w tej Polsce. Natomiast mama z dziewczynkami, z Zosią i z Jadzią, wyjechały do Izraela. No i co? No i ona tu zostaje. Stanisław zaczyna współpracować z radiem, z Polskim Radiem. Oczywiście wyleczył tą gruźlicę. On zaczyna współpracę z Polskim Radiem, zaczyna pisać. No w międzyczasie się rodzi. Najpierw Adam się urodził, potem 3 lata później się urodziła Ewa, córka Ireny. Irena trochę zaczyna pomagać Stanisławowi, czyli mu tam troszkę tłumaczy tę pracę, bo on pisał książki, trochę felietony, jakieś nowele. Przychodzi rok 1968, tak. No i co? No i zaczyna się w Polsce trochę zmieniać, to znaczy ona mi to tak mi to określiła, mówi, słuchaj, te przymusowe wywózki, do Izraela, tak, że już natychmiast trzeba się pakować, już jest bilet w jedną stronę i wyjeżdżamy. Mówi, słuchaj, ja musiałam wszystko sama zorganizować, wszystko musiałam z tymi dziećmi, ten Stasiek nie chce jechać, wiesz, tutaj, no ja muszę, on w ogóle nie miał głowy do takich spraw, więc ja sama, te wszystkie meble, to wszystko, pakowanie tych rzeczy, no i kolejna, mówi, tułaczka, już znowu jedziemy na tych walizkach, no i wyjeżdżają z Polski. Oczywiście. Ja chciałam zapytać, kiedy oni się zdecydowali na wyjazd? Był jakiś punkt właśnie taki graniczny? Tak? Co było jeszcze, właściwie no, Stanisław chciał zostać w Polsce, ale co było dla nich takim bardzo, znaczy tak, był potworny antysemityzm w Polsce. Adam chodził do szkoły, no straszne miał nieprzyjemności, zaczęło się tak już. Irena mówi, byliśmy prześladowani, to znaczy no każdy wiedział, że Wygocki, każdy wiedział, że pisze, więc każdy wiedział, że Żyd. No więc już były dużo takich telefonów, odbierali jakichś takich dziwnych, trochę mieli jakichś takich nie za przyjemnych sytuacji, więc już zaczął się taki dyskomfort, już się zaczęło, no ten antysemityzm zaczął się rozwijać. I Stasiek jakby, no bo on Polak, patriota, on chciał, tak, on tu w Polsce, ale zobaczył, że to idzie w tą taką niezbyt dobrą stronę. No i jeszcze właśnie tak jakby od góry, bo to wtedy Gomułka i to wszystko i że oni mają jechać, ten bilet. No i to był 68 albo 69 rok i oni wyjechali do Tel Awiwu. No wiadomo, no tam Irena miała mamę, siostry. Siostry tam oczywiście pozakładały też rodziny, powychodziły za mąż. Przepraszam, oni wyjechali już w którym roku? W 45 czy w 46? Dziewczynki wyjechały z mamą w 45 bodajże roku, zaraz po wojnie. No bo wiadomo, no już właściwie nie było do czego wracać. No ta kamienica tam, w której mieszkały, stała, ale to już w ogóle to już nie był ten dom co kiedyś, ale to za chwilę ja o tym powiem. W każdym bądź razie one już były właśnie w 1945 roku, wyjechały do Izraela. No Irena z racji tego, że Stanisław została, ale potem była ta sytuacja w 1969, że oni po prostu przymusowo jakby, no też wbrew sobie, no bo nie chcieli, ale widzieli, że sytuacja jest już taka naprawdę napięta, że trzeba. Wyjechali do tego Tel Awiwu. Irena mówi, słuchaj, no tak, on pisze, z tego się nie da wyżyć. No bo to jeszcze w Polsce to on pisał felietony, radio i tak. Natomiast tam, to właściwie no ta jego twórczość, no ale to ja musiałam pójść do pracy, ale nie znam języka, nie wiem w ogóle, co mam robić. No i zapisała się na kurs języka hebrajskiego, 3 lata uczyła się języka, nauczyła się tego języka i poszła na kurs kosmetyczek. Otworzyła sobie gabinet kosmetyczny. No, trzeba przyznać, że nie była bardzo taką elegancką panią. Ona lubiła się bardzo dobrze ubrać, ona bardzo lubiła
się umalować, włos zawsze miała zrobiony. Bardzo lubiła takie właśnie towarzystwo, właśnie koktajle, spotkania, kolacje. Bardzo, ona bardzo lubiła, bardzo. No i ona się w tym odnalazła. Otworzyła sobie ten gabinet, odnalazła się w tym. Miała dużo klientek, bo to się zaczęło jej to wszystko rozwijać. Stanisław zaczął pisać, też już coś tam nawiązał współpracę z Polską i to jakoś im poszło. W międzyczasie córka i syn, czyli Ireny, dzieci, Adam i Ewa, oni w ogóle wyjechali, tak, Adam wyjechał do Szwajcarii, tam poznał swoją żonę Sitę, z którą już miał córkę potem Sunshine, dziewczynkę. Mieszkali w Szwajcarii. Natomiast Ewa, córka, wyjechała do Francji, poznała męża Alana, Francuza, no i ma dwie córki, Lotus i jak ta druga dziewczynka ma na imię? Satya i Satyę. No dziewczynki w tej chwili to już są po studiach, już są duże dziewczynki, więc, ale dwoje dzieci urodziła i właściwie no oni już sobie to życie poukładali. Irena była cały czas w Tel Awiwie ze Stanisławem. Do Polski nie wracali, ale w 1992 roku no Stanisław, on zaczął chorować, no i zmarł. Poprosił ją, znaczy powiedział, że on nie chce mieć pochówku, że on chce być po prostu trochę, żeby jego były rozsypane. No i tak Irena zrobiła. Jeszcze była w Izraelu po jego śmierci kilka lat, no ale coś tak jakoś ją... No tam miała rodzinę, przecież tam była Zosia, Jadzia, mama też w międzyczasie zmarła, no bo to już wiekowa była osoba. Ale tą Irenę tak jakoś, wiesz, tak... Wiesz, nie chciałam coś, wiesz, chciałam gdzieś pojechać, no nie chciałam być w tym Izraelu. No i podjęła decyzję, że jedzie do Ewy, do Francji. Ewa we Francji prowadziła taką agroturystykę, zresztą prowadzi ją do dnia dzisiejszego. Czyli mają jakiś domek taki, z tego co wiem, to domek jest w ogóle w czasach rewolucji francuskiej postawiony, więc taki dosyć taki oryginalny. Pojechała do Ewy. Ewa nie lubi huku, nie lubi hałasu, nie lubi miasta. Uprawia tam jakieś ma zwierzaki, uprawia rolę z tym mężem. I dla Ireny tam było za spokojnie. Ona mówi, słuchaj, no wychodziłam, no codziennie te krowy, rozumiesz, wiesz, no poszłam, tu wszyscy się znają, wiesz, pola, to nie dla mnie. Chyba z 2 lata pomieszkała z Ewą. Jeszcze trzeba wspomnieć, że Ewa w ogóle nie chciała, tak samo Adam. Oni się totalnie odcięli od wojny. W ogóle to, ponieważ w domu, jak oni byli mali, Stanisław pisał i tam był cały czas kult tej wojny, tych obozów, tego zabijania, tego mordyzmu, i oni, nawet Ewa, tak jak z nią rozmawiałam, powiedziała, słuchaj, ja nie chcę o tym słyszeć, ja nie chcę, ja mam po prostu swoje życie, wiesz, ja się wychowałam w tym duchu, nie chcę. No i Irena już tak jak, no tak, mówię, wiesz, no tak, no źle się tam czułam. Podjęła decyzję, że wraca do Polski. Wraca do Warszawy, do Polski. Co jest jeszcze istotne, że ona nie miała obywatelstwa polskiego, ponieważ ona miała tylko paszport izraelski, zabrano jej obywatelstwo polskie, więc ona właściwie nie miała polskiego paszportu, nic kompletnie, ale mimo wszystko stwierdziła, że wraca do Polski. No i wróciła do tej Polski sama. Wynajęła sobie mieszkanie na Chorzej. W którym to było roku? 92 rok zmarł Stanisław. Ona chyba jeszcze kilka lat, no to myślę, że to było około 2003 już tu była w Polsce. To myślę, że gdzieś tak po 2000 roku jakoś tak. No bo jeszcze w międzyczasie była u Ewy, więc... I tu wróciła. No i... No oczywiście jakieś tam stare znajomości się odnowiły. Bardzo przyjaźniła się z mamą Olafa Lubaszenki, z Asją. Bardzo się przyjaźniły, tak, miały bardzo bliskie kontakty, więc często gdzieś chodziły do teatru, gdzieś tam sobie spędzały czas gdzieś do kawiarni. No, prowadziły takie dosyć bogate życie intelektualne i sobie, jak to starsze dwie panie.
Przyjaźniła się również z Marią Bojarską, z 5. żoną Tadeusza Łomickiego. Maria przychodziła, nawet jak myśmy się spotykały, to Maria była codziennie, też przychodziła. Często słuchałyśmy muzyki jidysz, rozmawiałyśmy, dużo książek zawsze Irenie przynosiła, bo Irena bardzo lubiła czytać. No więc ona jakieś tutaj przyjaźnie nawiązała, miała znajomych. No i w tej Polsce tutaj była. No oczywiście w międzyczasie właśnie wywiadów udzielała, zaczęła troszkę o Wygockim, o jego twórczości. Pojechała do Auschwitz, ponieważ już po tym wszystkim chciała zobaczyć, pojechać po prostu, pojechała do tego obozu. Nie umiała płakać. Ona nie umiała płakać, jak nieraz rozmawiałyśmy naprawdę o takich przykrych sprawach, takich jej też prywatnych rzeczach, bo ona nie uroniła ani łzy. Nie. Ona mówiła, widać, że było jej przykro, ale nie. Ona po prostu chyba się już tak w tym życiu wypłakała, że nie potrafiła. Zawsze w domu musiało być jedzenie. Zawsze musiało być jedzenie. Co jeszcze? No i generalnie tak to wyglądało. Natomiast potem już właśnie jak ona, ponieważ ona tu była w Polsce sama, no miała tych przyjaciół, tak. Jakaś właśnie rodzina się dalsza właśnie zainteresowała z tych starych babic. Ona miała udar w międzyczasie, tak, ona dostała udaru i ta rodzina się zainteresowała. No ale tak, wzięli ją do siebie. Wiem, że wzięli ją do siebie, do tych starych babic, ale potem notabene, nie wiem jakim sposobem, ona się znalazła właśnie w takim domu opieki. To był dom prywatny. Ona oczywiście wbrew sobie, bo ona tam nie chciała być w tym domu. Doszła do siebie po tym udarze, lepiej się poczuła, no i podjęła decyzję, że ona odcina się od tej rodziny i ona chce sama sobie wrócić do Warszawy, do Śródmieścia, chce sama mieszkać. No i właśnie w ten sposób wynajęła to mieszkanie na Marszałkowskiej. I ja tam do niej przyjeżdżałam, ale to było... Znaczy to była taka, wynajmowała to mieszkanie taka pani z... Nie pamiętam imienia tej pani, ale wiem, że ona miała sady z jabłkami. I ona zawsze przywoziła Irenie dużo jabłek, zawsze słuchała, jak Irena opowiada. Więc ja tak codziennie też przyjeżdżałam i Irena mówi, słuchaj, no tak mi się to mieszkanie podoba, bo to było dużo mieszkania, ona miała sypialnię swoją, więc tam ktoś do niej przychodził, zawsze Maria przychodziła, siedziałyśmy, rozmawiałyśmy. Czuła się bardzo dobrze. W międzyczasie przyjechała Ewa z Francji, Jona, poznałam ją. I tam kilka dni pobyła, właściwie pożegnałaś, to było ostatnie spotkanie Ewy z mamą, z Ireną. Adam był chyba ze 2 razy, syn Ireny. Sam. Raz był z Sitą, z żoną swoją, a potem był sam. Ale to też właściwie takie było, cześć, jak się czujesz, okej, super. I tak na dobrą sprawę, właśnie ta Irena to miała chyba tylko mnie. Był taki, pamiętam, czas, że była Wigilia. Irena była niewierzącą osobą. Ona nie wierzyła. Była Wigilia. I ja mówię, Irena, no nie możesz być sama. No co zrobisz? No co zrobisz? Dobrze, I ja ją wtedy wzięłam do siebie. Przyjechała do mnie. No w ogóle była zachwycona. Bardzo było miło, kolację zjedliśmy, porozmawialiśmy. Moi rodzice ją poznali, moja rodzina, no w ogóle wszyscy zachwyceni, bo ona była, no to była taka kultura. To był człowiek, który, no biła od niej taka szlachetność. I ona mnie tak bardzo polubiła. Mówi sobie, Kasiu, ty musisz być ze mną. Ja w międzyczasie zaszłam w ciążę z moim synem. Jeszcze pamiętam, jak mówiła, jak urodził Bobaska, to ja go tu będę trzymała, ja tak się cieszę. No ale niestety w międzyczasie, ponieważ to już Irena miała wtedy 91 lat, ona zaczęła troszkę podupadać na zdrowiu. Już nie można było jej samej zostawić. Ona już nie była w stanie sobie coś podgrzać, ugotować. Ja trochę też się obawiałam. Zadzwoniłam do Ewy, ponieważ z Ewą byłam cały czas w kontakcie.
Ja mówię, Ewa, ja muszę kogoś, nie wiem co robić, trzeba kogoś jej, wiesz, jakąś opiekunkę. Słuchaj, zdaje się na ciebie, pomóż i załatw to wszystko. No i znalazłyśmy taką panią Marię, Ukrainkę notabene, i ona przyjeżdżała do Ireny i tam zawsze nocowała, była. W ciągu dnia ja do niej przyjeżdżałam. Nawet chciała do Izraela, był taki moment, że mówi, słuchaj, pojedźmy do Izraela. Ja mówię, Irena, no, bardzo chętnie, ale to już no, raczej ze względu na twój stan zdrowia to nie. No i to się tak stało, że ona niestety już przestała chodzić. No i dostała udaru. I w szpitalu niestety zmarła. To był 17 luty 2013 rok. Irena zmarła w 2013 roku. Powiadomiłam rodzinę, powiadomiłam Ewę. Nie przyjechali. Ja zostałam sama z tym wszystkim. Więc ja mówię, Ewa, słuchaj, co ja mam robić? Jak to? Mówi, słuchaj, no to zajmij się tym wszystkim. No kremacja i tak dalej. Więc ja to wszystko już pozałatwiałam. I co było bardzo smutne, że w tej ostatniej drodze właściwie to tylko ja jej towarzyszyłam. Jakaś jedna pani przyjechała, nie wiem kto to był. Marii też nie było, bo Maria wtedy chorowała bojarska. No i właściwie byłam tylko ja. To było na Wólce. Dostałam urnę, zabrałam i tyle. No potem to już rodzina, potem Adam przyjechał, więc on jakby się zajął prochami. Natomiast ja ją właściwie mam zawsze przy sobie, ponieważ ona odegrała bardzo dużą rolę w moim życiu. To była osoba, to był człowiek, z którym o wszystkim można było porozmawiać. Ona nie miała żadnych tajemnic. Ona była taka, jak ją widziałeś i to, co chciała powiedzieć, to ci powiedziała. Była szczera i była bardzo, bardzo taka, no troszkę była samotna, ale ona była bardzo kulturalna, bardzo, bardzo dobrym człowiekiem była. Natomiast ja mam zawsze przy sobie, ja sobie to zachowałam i ja tego, no zawsze będę to miała, to noszę to w portfelu. Takie maleńkie zdjęcie, to jeszcze jest Eni, to zaraz przed wojną, bo Eni miała 20 lat, jak wybuchła wojna, a tutaj jest w gabinecie swojego taty, w Katowicach, w kamienicy. Tutaj sobie ona jest w gabinecie. I ja to zdjęcie sobie, to jest oryginalne zdjęcie, co prawda już dosyć takie zniszczone, ale zawsze sobie je mam przy sobie. Często ją wspominam. Często rozmawiam z moim mężem, ponieważ mój mąż jej nie poznał. Jak zaczęłam opowiadać historię Ireny, to mój mąż zrobił takie duże oczy. Mówi, Boże, gdzie ty poznałaś tę kobietę? No więc to jest historia, która rzeczywiście zapiera dech. A jak to się stało, że trafiłam do państwa? W momencie, kiedy Irena umarła, no wszystkie rzeczy zostały. Ja zadzwoniłam do Ewy. Mówię, Ewa, czy ja mam ci coś? Nic mi nie wysyłaj. Ona nie chciała żadnych zdjęć, nic kompletnie. Jeszcze właśnie w trakcie już tak się zagalopowałam, bo tutaj mam taką książeczkę, właściwie tak, to jest taka naszywka, którą Eni miała, będąc w obozie pracy tam w Dachau. Ona to miała przy swoim drelichu, przy swoim tym mundurku, w którym szyła te mundury dla tych gestapowców. To zawsze miała. To był jej taki numer. Natomiast to jest taki dokument potwierdzający, to jest po wyzwoleniu już obozu, potwierdzający, że Eni była w tym obozie. I tu są oczywiście jej dane personalne. Już wtedy była mężatką, bo wtedy już wyszła za mąż za Stanisława. To są jej odciski palcy. Co prawda to jest, widzę, że w języku francuskim, nie wiem czy wtedy jeszcze, to chyba też Francuzi jakby, no, dokładnie też nie znam tej historii, natomiast to była jej taka jakby wiarygodna informacja, że ona była więźniem.
tego obozu. No i taka jest historia Eni. Bardzo bogata, ja ją Państwu tak pokrótce opowiedziałam. Nie ukrywam, że pewnych rzeczy też może... Pewnych rzeczy nie mówię, bo to też tak dużo takich rzeczy prywatnych mi nie opowiadała, natomiast takie najważniejsze rzeczy z jej życiorysu postaram się Państwu przedstawić. Natomiast jeszcze dokończę, mówiąc, jak się znalazłam u Państwa. Ponieważ te wszystkie dokumenty, jak Eni zmarła, ja te dokumenty wszystkie miałam. Ja tego nie wyrzucałam, bo ja wiedziałam, że nie mogę tego zrobić. Bo Panią poprosiła Pani Irena o spalenie, prawda? Tak. Natomiast ja sobie to wszystko w karton zapakowałam i to wstawiłam do piwnicy. Znaczy najpierw to miałam u siebie w domu gdzieś tam w kartonie, ale potem, ponieważ robiliśmy jakieś tam porządki, jakieś roszady w mieszkaniu, zniosłam to do piwnicy. I w ubiegłym roku mój mąż, jak to mężczyzna, mówi, słuchaj, biorę się za porządki generalne w piwnicy. Wychodzi do mnie z tym pudem, mówi, słuchaj, co to jest? Tu są jakieś dokumenty, jakieś zdjęcia. Mówi, słuchaj, to jest moja Eni, nie wolno tego ruszać. Mówię, słuchaj, ale no to są takie pamiątki. Przecież to, słuchaj, to nie może leżeć w piwnicy. No i ja stwierdziłam, pierwsza myśl, zadzwonię do Państwa i przekażę Państwu te dokumenty. No bo przecież, no cóż, po co to ma leżeć? A to jest jej historia. No i tak zrobiłam. Zadzwoniłam do Państwa, umówiłam się, przyjechałam i te wszystkie zdjęcia, te wszystkie pamiątki, które tutaj Państwu przekazuję, to jest część Ireny, to jest jej życie. I mam nadzieję, że ta Eni nasza, ta jej historia na pewno Państwa zainteresuje i nie wolno zapominać o takich ludziach.